tutaj opowiadała, co się wydarzyło, dlatego że slajdy będą, bo wy wiecie lepiej ode mnie, wy tutaj byliście. Ja jestem tylko jakby świadkiem dystansu, tak? Ale były takie dla przypomnienia, dlatego że wiele osób uczestniczyło, było w środku tego wszystkiego i potem tak jakby czasami z pamięcią nawet się to zlewało. Są różne źródła, różnie podają, natomiast myślę, że z grubsza możemy powiedzieć, że były takie kilka fal, te niebieskie strzałki są kilka fal tych protestów ruchu kobiet. Już w 2016 się zaczęło, tam był projekt Ratujmy Kobiety. Tak naprawdę to już był pierwszy objaw wspaniałego brykolażu, czyli działania nie wprost. Rząd próbuje ograniczyć prawa, zaostrzyć prawo dotyczące aborcji i pojawia się kontrprojekt Ratujmy Kobiety. I wtedy jakby zmienia się retoryka, zmienia się cała rozmowa, czyli nie rozmawiamy tylko o jednym projekcie, tylko o drugim. Był to wspaniały, tak jakby w literaturze nazywa się to przeramowaniem, czyli zmieniamy szachmat też jest chyba, tak? Więc to był taki szachmat ze strony kobiet. I ten szachmat pojawił się również w 2007 roku, Ratujmy Kobiety 2, czyli oni znowu próbowali, znowu to się pojawia w połączeniu z innymi formami oporu, z innymi protestami. W 2020 fala strajków, fala protestów codziennie. Akurat rozmawiałam z osobami z Łodzi. Kilka miesięcy to trwało, więc jak naiwne było moje myślenie, pytając się, a w ilu protestach uczestniczyłaś na przykład, tak? I później ukierunkowany aktywizm i sojusze, czyli jakby tam, gdzie potrzebne kobiety były, tam szły i tam protestowały i tam wspierały. Więc w tym momencie tu na dole są te wszystkie inne protesty, gdzie jakby granica dla potrzeb tego slajdu zrobiłam sobie granicę, jakieś strzałki, jakieś coś, ale generalnie to jakby mogłam powiedzieć, że Polska protestowała w tych latach, tak? 43 wywiady, 26 uczestniczek, 22 kobiety, więc to była dominująca grupa, 4 mężczyzn. Nie jest jakby ta lista skończona, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, żeby się skontaktować ze mną po moim spotkaniu. Łącznie 60 godzin. Bardzo przepraszam tych, którzy uczestniczyli w tych wywiadach, że one średnio miały 2 godziny, ale widzicie, o co tutaj chodzi. Nie chodziło o to, żeby po prostu przepytać całą Polskę, tylko chodziło, żeby osoby się otwierały, opowiadały o swoich doświadczeniach tak naprawdę na takim głębokim poziomie. Zbierałam to w tym roku przed wyborami prezydenckimi. Zbliżając się do wyborów prezydenckich musiałam przystopować, dlatego że osoby było tak, nie były w stanie jakby rozmawiać, nie mogłam z nimi się skontaktować, takie były emocje. I teraz dalej we wrześniu, w grudniu, już przedstawiając osobom pewne zarysy badań, pytałam się o informację zwrotną. I analiza trwała i trwa od kwietnia. I teraz tak naprawdę przedstawię Wam te wyniki, ale jestem zainteresowana Waszą perspektywą, tak? To jakby zainteresowana jestem, też chcę się z tego spotkania nauczyć. Czyli występuję jako ekspert. I teraz co my odkryłyśmy? Więc jeżeli pamiętacie, co badacze czego nie wiedzą, wiedzą, że jest coś takiego, co się nazywa ten issue bricolaż, czyli łączymy się, jeśli chodzi o problem, łączymy ramy, tak? Czyli na przykład ja nie walczę w sprawie aborcji, ja walczę w sprawie praw kobiet, ja walczę w sprawie praw człowieka. Wtedy i Ty możesz, jesteś z grupy mniejszościowej, ze mną iść w tym proteście, a ja mogę iść w swojej sprawie. To jest łączenie tych ram. Żeby łatwo było zrozumieć, bo to też nauczyłam się od moich osób badanych, że osoby badaczki, feministki czasami używają języka, który nie pozwala, żeby te ramy się połączyły, bo jest taki jakby niedostępny. Więc wzięłam to sobie do serca i staram się mówić też prostszym językiem,
Natomiast no, jesteśmy wszyscy, nasza wina, jeżeli osoby nie mogą się do tego dołączyć. Powiedziałabym metaforycznie, że taka rama to jest mapa świata. Jeżeli ktoś może współdzielić mapę świata z Tobą, to może iść z Tobą w proteście. I teraz na podstawie tych naszych badań okazało się, że były takie 4 elementy, które budowały tą ramę, czyli wchodzimy w takie jakby atomy tego frame po angielsku, czy tego ramowania i ram. Czyli i kluczową rzeczą, bo o tym jest dzisiejszy referat, że były 2 wizje przyszłości. Kluczową, my nazwałyśmy te wizje, jestem otwarta na też inne nazwy, przyszłość teraz i przyszłość przyszłości. Future of the now is future of the future, tak sobie to wymyśliłyśmy. Pierwsza dotyczy, przyszłość teraz, dotyczy najbliższej, natychmiastowej przyszłości, czyli za tydzień, za godzinę, za miesiąc. Przyszłość przyszłości dotyczy długoterminowej wizji przyszłości. Okazało się, że i teraz nie osoby, tylko w momencie, kiedy ktoś był w opcji, powiedzmy sobie w opcji, albo był kierowany w danym momencie wizją przyszłość teraz, czyli myślał o tej najbliższej przyszłości, inne sojusze, z kimś innym chciał budować protesty, inne miał emocje, inne wykonywał działania i na czymś innym się opierał z przyszłości, na innych symbolach. Co to oznaczało? Na przykład, no i jakby ta grupa, ale mówię, to nie było tak, że to były osoby na stałe do nich przypisana ta wizja teraz, przyszłości teraz, ale to były osoby, które działały często spontanicznie, gdy myślały o tym, trzeba zorganizować protest. Róbmy to za 2 tygodnie. Róbmy to pojutrze. Myślały o innych osobach, które z nimi ten protest zorganizują i były często kierowane takim oporem. Emocja, która była dominująca, to było też często wkurzenie na to, co, no albo inaczej jak się mówiło, po prostu duże, negatywne emocje, które były spowodowane w odpowiedzi na coś, co na przykład rząd zrobił. Symbole, które były, no to te parasolki, czy cokolwiek, co pomagało nam się jednoczyć i jakby w niektórych miastach wianki, będziemy o tym też za moment mówić, które pomagały budować te ramy. I to jest jedna ta wizja przyszłości teraz. Przyszłość przyszłości to jest przyszłość daleka i emocje były tam troszeczkę inne, jak ktoś myślał dalekosiężnie, powiedzmy. Tam było więcej emocji, takiej troski o budowanie instytucji, o wybory, o uczestnictwo, o edukację i współpracę. Sojusze były, myślenie o sojuszach było myśleniem o współpracy nawet ponad podziałami, nawet stosowaniem z innych obozów. To tutaj było mniej polaryzacji, tak? Jakby. I przeszłość też, te symbole na to, te skulptury, które wykorzystujemy, były inne. Nie wybieraliśmy tych symboli, które by bezpośrednio nas dzieliły, tylko te, które nie były kontrowersyjne albo mogły nas jakoś połączyć. I teraz już zaznaczyłam tutaj, że przyszłość przyszłości nie była, często osoby, które jakby były bardzo aktywne w tym spolaryzowanej opcji, tej takiej spontanicznej, działaniu natychmiastowym, gdy zapytałam się, a jak widzisz przyszłość Polski? Albo jak widzisz to, jak to dalej ma być? I to był bardzo trudny moment takich wywiadów, ponieważ często pojawiała się cisza. Po prostu osoby też były troszkę, nie wiem, jeżeli mogę użyć takiego słowa, przestraszone tym, że tam nie mają tej odpowiedzi, albo nie miały jej od razu. Troszeczkę bałam się, ponieważ nie jestem obojętna,
że tam nie ma nadziei jakiejś. No bo jeszcze raz przypominam, to było przed wyborami prezydenckimi, po wyborach prezydenckich jeszcze było ciężej w czasie tych rozmów. Teraz dlaczego to jest ważne? Tutaj się, jeżeli zobaczymy te ramy w kontekście strategii, która jest nam narzucana jakoś odgórnie, top-down, strategii od populistycznego rządu, to ta strategia dyktuje, kiedy są protesty, co my robimy, w co się angażujemy. I cała energia, jak sobie pomyślicie o paliwie, każdy zasób ma skończone granice, tak? Jakby całe paliwo idzie tutaj. Wtedy na to już nie starczało, to jest ta wizja przyszłości. I okazuje się, że tutaj strategia tych ruchów społecznych musi się dopiero wyłonić, to znaczy poprzez praktyki codzienne, edukację, uczestnictwo. My musimy sobie to wypracować, jeszcze nie wiemy jak będzie. I tu jest bricolaż, i tu jest bricolaż. Tutaj bricolaż polega na tym, że my stosujemy jakieś uniki, jakieś strategie, taktyki rozwiązywania problemów, a tutaj stosujemy bricolaż do tego, żeby wypracować systematycznie, codziennie, czy wizję jakąś, nie wizję przyszłości, ale strategię. No i teraz jakby te dwie opcje czasami były skojarzone z różnymi osobami, czasami w różnym okresie osoby miały różne podejście, one tutaj były napięcia. Czyli te osoby, które chciały protestować, te osoby z tymi, które powiedzmy chciały bardziej zaangażować się w coś innego i trochę tego paliwa, no bo tego paliwa miało iść tutaj. Więc pytanie brzmi, to jest do wszystkich nas, jakby, czy to jest mechanizm samoregulujący, bo też takie były pomysły na to, czy to jest tak, że każdy ma robić to, co ma robić. Kwestia jest taka, że jeżeli skupimy się i spójrzcie tutaj, tu jest skurzenie, tu jest obóz, tu jest polaryzacja. I to jest potrzebne, tak? Jakby, ale jeżeli całe paliwo pójdzie w tą stronę, to nikt nam tego nie wypracuje, tak? Coś, co jako badaczka w czasie wywiadów odkryłam, że jak rozmawiałam z osobami, które przeszły różne były historie, ale gdzieś były po tej stronie, może były zawsze po tej stronie, może to od niedawna, one miały nadzieję. No i wtedy, analizując badania, pomyślałam sobie, kurczę, przepraszam na tym, ale to jak ja powiem potem tym osobom, że tutaj nie ma nadziei, no bo jakby tak nikt o tym nie porozmawiał i tak dalej. Potem wręcz się pytałam o to i znalazłam w tych analizach, mówię, to co sprawia, że jeszcze im się chce, co sprawia, że wciąż one to robią, wciąż idą na te protesty i wciąż. No i odkryłam, że każda z tych osób mówiła o solidarności międzypokoleniowej. Niezależnie od tego, czy miały dzieci, czy nie miały dzieci, robiły to dla następnych pokoleń, tak? Te osoby. Nie mówię o kobietach, mówię też o mężczyznach. I ja sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, że ktoś nie robi czegoś takiego, co jest dużym wysiłkiem dla siebie, tylko dla kogoś innego. I po prostu w zeszłym tygodniu miałam nie ostatni, bo jestem otwarta na więcej, ale wywiad z 2 osobami i powiedziałam im o tym kawałku, o tej solidarności międzypokoleniowej i osoba miała łzy w oczach, bo powiedziała, wiesz co, to mi daje nadzieję, bo ja to znaczy niby wiedziałam, ale nie wiedziałam, nie uświadamiałam sobie. A powiedziała wprost, że nie miała nadziei, czy to ma jeszcze sens po prostu, czasami tej nadziei brakuje. Więc zauważmy, że solidarność międzypokoleniowa jest również tutaj, tak? Więc to jest. A teraz chciałabym, żebyście usłyszeli, bo ja przedstawić wyniki ilościowe. Zawsze z tym jest problem, no bo jak mam wywiady, mam teraz tutaj wydrukować i tak dalej, więc użyłam sztucznej inteligencji. Przepraszam za to, że będzie może trochę dziwnie brzmiało, ale to jest dla zachowania
prywatności tych osób, które udzielały mi wywiadów, więc to nie jest ich głos, ale to są ich słowa. I mówi sztuczna inteligencja, tak? Więc ja bym chciała, żebyście posłuchali wywiadu, urywku, kiedy osoba mówi o przyszłości teraz, czyli takiej najbliższej przyszłości, jaki to jest jakby opcja myślenia. Tak? Jeszcze zanim ogłoszono wyrok tego samego wieczoru. Przepraszam, troszkę ciszy. Przedgłośniki chyba jest, co? Tak, ale to dobrze, tylko troszeczkę, żeby było bardziej komfortowo. Jeszcze zanim ogłoszono wyrok tego samego wieczoru, odbył się pierwszy spontaniczny protest dziewczyn pod siedzibą PiS, w którym wzięło udział bardzo wiele osób. Przemawiałyśmy tam. Był wolny mikrofon, wszystkie dziewczyny, które chciały, zabierały głos. A potem spontanicznie przeszłyśmy na stronę Piotrkowskiej na Placu Wolności. I właściwie, tak jak pierwszego dnia, był to całkowicie spontaniczny protest. Przez 2 miesiące protestowałyśmy w Łodzi dzień po dniu. Każdego dnia były tłumy ludzi. Na początku przez pierwsze 2-3 dni odbywały się marsze Piotrkowską, ale bardzo szybko z niej zeszłyśmy. Ludzi było tak dużo, że nikt nie był w stanie tam zareagować. Dlatego niemal od razu, może już drugiego dnia, a może nawet pierwszego, nie pamiętam dokładnie, ale od samego początku zawsze szłyśmy pod katedrę. Tam skandowano hasła przed katedrą, a przez kolejne marsze po prostu zaczęłyśmy się tam gromadzić. No dobrze, to jest taki mały fragment. Jeszcze zanim ogłoszono wyrok tego samego. To jest taki mały fragment tego, że nie było planu, będziemy się zbierać zawsze pod katedrą. To jest akurat prawdziwe miasto, Łódź. Przez Piotrkowską chodziły osoby i pod katedrą, czyli się wyłoniła ta, powiedzmy, strategia spontaniczna, tak? A teraz przykład przyszłości dalszej, przyszłości. Kobiety zrozumiały, i są to słowa jednej z uczestniczek, że musimy mówić z innego miejsca, z takiej pozycji, z której będziemy bardziej słyszane. Wydawało mi się, że możemy zmieniać prawo i wprowadzać zmiany, o które walczymy, właśnie wtedy, gdy to prawo współtworzymy. Bo jeśli będziemy wciąż wołać tych mężczyzn, niewielu z nich jest zainteresowanych zajmowaniem się naszymi sprawami. Bardzo szybko więc zrozumiałam, że musimy wziąć te kwestie w swoje ręce, wyjść ze strefy komfortu i zasiąść w tych radach, od najniższego do najwyższego szczebla. To są tak podstawowe prawa obywatelskie, o których bardzo mało się mówiło. I szybko zrozumiałam, że jeśli chcemy zmian, możemy je osiągnąć poprzez współtworzenie prawa. Pamiętam też, że kiedy brałam udział w swoich działaniach, w różnych wystąpieniach, debatach, prowadziłam warsztaty, zawsze miałam z tyłu głowy jeden cel – mówić o tych prawach, zachęcać kobiety i namawiać je, by zgodziły się kandydować. A kiedy w wyborach w 2018 roku albo w kolejnych latach patrzyłam na listy wyborcze, nawet do Rady Miasta i widziałam na nich znajome nazwiska, niezależnie od tego, na którym miejscu i z jakiego komitetu, miałam poczucie, że jest zdecydowanie inaczej niż ponad 10 lat temu. Dziś, kiedy mam taką sytuację, że idę, nie wiem, do parlamentu albo do jakiegoś ministerstwa i są tam moje koleżanki, to jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Kiedy włączam telewizor i widzę te osoby, które zabierają głos, to jest dla mnie ogromna zmiana. I mam takie poczucie, że to, co mówiłam, ta kropla w oceanie, pokazuje, że jedna osoba może bardzo wiele. Do tego stopnia, że często zapominamy, iż sukces nie przychodzi od razu. To, że wyznaczamy sobie cel, nie oznacza jeszcze, że natychmiast zostaje on osiągnięty. No właśnie, to jest piękny przykład, dlatego taki długi dałam tutaj fragment, jak myślenie w tej opcji przyszłość przyszłości działa. Czyli robię, no nie wiem, codziennie, systematycznie pewne praktyki, warsztaty, edukacje i potem widzę, bo wiem, że to jest długofalowe, po jakimś czasie widzę to połączenie, że te efekty przychodzą. Teraz tutaj emocje i praktyki, czyli tutaj były osoby, które na przykład nie były organizatorkami tych protestów,
ale szły na protest ze względu na to, że były kierowane emocjami. Po prostu już dalej się tak nie dało, po prostu trzeba było iść i trzeba było zaprotestować. I to jest też, zaraz będę mówić o naszym wkładzie z tym badaniem, ale generalnie to nie zawsze musi być ta rama myśleniowa, że musimy się po prostu, sprawa jest wspólna, ale tak naprawdę też emocje mogą być wspólne. Były osoby, które jakby czysto na emocjach, że tak powiem, zostały gdzieś tam poniesione z tych protestów. Żeby to skanalizować, żeby dać przestrzeń do wyrażenia tych emocji, no i też, żeby się po prostu czuć, że nie jesteśmy sami, że jest nas więcej, że się wspieramy, że idziemy po prostu razem w naszej wspólnej sprawie, więc to na pewno było to i dlatego też tak się dużo, po pierwsze dlatego my tak dużo też organizowałyśmy tych różnych wydarzeń około, bo po prostu cały czas była potrzeba, żeby gdzieś o tym mówić, żeby coś robić. Mhm. To też była sztuczna inteligencja, ale tak bardzo przekonywująca. Sojusze. Z kim sojusze się zakładało? Ponieważ istniał pewien pomysł na to, co robić, czy nosić wianki z kwiatów na przykład, to była nasza koncepcja. Uczynić to dziewczęcym, przystępnym dla ludzi, którzy nie są feministami. To było dla nas bardzo ważne, żeby nie zostać zaszufladkowanymi jako coś stricte feministycznego. Chciałyśmy, żeby było to kobiece. Nie dlatego, że nie lubimy feministek, ale dlatego, że wiedziałyśmy, ja i dziewczyny cały czas byłyśmy w kontakcie. I dla nas było oczywiste, że musimy być przystępne dla kobiet. To był jedyny sposób, by to rozrosło się na większą skalę. Nie czynić tego feministycznym wprost. Dla nas było to feministyczne. Ale chciałyśmy, żeby podchodziły do nas także kobiety, które nie są feministkami. I myślę, że właśnie to chciałyśmy osiągnąć. Mhm. To jest jedna z perspektyw oczywiście. Natomiast tutaj było nie tylko o sojuszach, ale też o symbolach. Czyli specyficzne, świadome rezygnowanie z pewnych symbolów feministycznych na koszt, nie na koszt, w kierunku wianków, które są, jak to dziewczyna określała, kobiece, tak? W jej perspektywie. I teraz Jeszcze zanim ogłoszono przepraszam, przeszłość i ostatnie tutaj. I tutaj jest nietypowy, nie jest akurat, to jest osoba, która uczestniczyła w protestach kobiet, ale akurat przykład jest wzięty z protestu, w którym też feministyczne społeczności uczestniczyły, przeciwko antyfaszystowski protest. Pierwszy mój marsz. To jest ostatni, to był marsz kodu. Ja chodziłam z tymi chorągiewkami i machałam. I nawet w akcie takiego jakby łączenia pamiętam, że na jednym z tych marszy niosłam, to był chyba taki marsz robiony w kontrze w stosunku do Marszu Niepodległości, niosłam portret Romana Dmowskiego jako jednego z tych Polaków, dzięki którym Polska miała niepodległość. Mimo tego, że nie zgadzałam się w ogóle z jego nie tyle patrzeniem na państwo, ale patrzeniem na mniejszości. Natomiast wiedziałam, że to jest część naszej historii, której nie wolno wymazywać. W ogóle nie wolno wymazywać żadnych elementów historii. A ponieważ nikt nie chciał mieć Dmowskiego, bo on się kojarzył właśnie z tymi Wszechpolakami, z tymi ludźmi, którzy idą na marszu konkurencyjnym, przepraszam za to wyrażenie, tym wielkim Marszu Niepodległości w następnym styczniu, bo w styczniu pani radca i się krzyczy Polska dla Polaków, no to wzięłam go ja właśnie jako akt tego, że to jest wspólne wszystko nasze. Wydało mi się to nawet zabawne, że puszczę Wam ten fragment, że nikt nie chciał nieść Dmowskiego. No dobrze, teraz na sam koniec. Wkład, bo badacze zawsze na końcu muszą powiedzieć, no dobrze, ale no to co, jakby to, gdzie dołożyłyście jakąś swoją swoje
ziarnko, że tak powiem, prawdy do tego. Więc jakby te trzy, jeśli chodzi o teorię, to takie trzy wkład taki badawczy dotyczący pogłębienia rozumienia ram, bo powiedziałam, że ramy to są takie mapy świata. I teraz wcześniej uważano, że tylko ten problem jest takim łączącym elementem, ale tutaj wzięliście te cztery elementy, że wizja przyszłości może być łączona, czyli możemy się łączyć, ponieważ mamy tą samą wizję przyszłości, ale zauważcie, że nawet wewnątrz tych ruchów było tak, że ty możesz mieć wizję przyszłości na podobny proces, ale już może, jeśli chodzi o wizję przyszłości na Polskę, już możemy się różnić, tak? Więc nawet nie jest to jakby, jest to bardziej złożone, no ale generalnie te ramy ludzie mogli się łączyć, wspólniać ramy, jeśli chodzi o tę wizję przyszłości. Jeśli chodzi o emocje, jedne były wokół wkurzenia i polaryzacji, drugie były wokół troski, współpracy i away from polarization, czyli uciekając od tej polaryzacji i unikając jej. Również symbole, na przykład w czasie, to nie jest jakby protest, ale też jakby ruch społeczny, można powiedzieć, czerwone korale przed wyborami prezydenckimi, bardzo dobry element, jak symbol, materialny element mógł połączyć ramy, tak? Jakby połączył w jakiś sposób myślenia. Więc, i wreszcie sojusze, czyli te wszystkie cztery elementy uważamy są ważne i czasami może być tylko jakiś mały elemencik, który nas łączy, krótkotrwale, a potem się, powiedzmy, rozchodzimy. Uważamy, że te urzeczywistnianie przyszłości ma szansę największą, jeżeli ten element symboliczny, tam jest znaczenie, czyli przeszłości, ten element, jeżeli będzie bardziej przekonywujący, czyli powiedzmy, jeżeli łączymy się na podstawie jakichś bardzo silnych, tradycyjnych symboli, tak jak ruchy nacjonalistyczne, Bóg, honor, ojczyzna, bardzo ciężko jest tutaj jakby na przykład postawić wobec tego symbol korali albo symbol wianków, tak? Jakby to, więc jakby jedną z naszych wkładów do tego jest, aby dać język do tego, żeby móc dekonstruować, czyli rozdzielić na czynniki pierwsze, co tutaj się dzieje i w jaki sposób, nawet jeżeli, nie wiem, planujemy, uczestniczymy w tych ruchach społecznych, żeby mieć taką świadomość, w jaki sposób ustawiamy się, sytuujemy się w tych ruchach. Tworzenie przyszłości jako proces upolityczniony. Zauważcie w tym slajdzie, gdzie była strategia odgórna, tam było na środku napisane, ja na to nie powiedziałam tego głośno, że tam jest asymetria władzy, czyli jest nierówny rozkład władzy. I bricolage jest właśnie tą teorią, która jest bardzo przydatna w sytuacji, kiedy nie masz formalnej władzy, nie masz przewagi, nie wiem, w Sejmie, ale masz sposób, wiesz, co jest i jakby działasz nim wprost. Natomiast tak czy inaczej, bricolage jest bronią osób, które są w tej gorszej sytuacji, ponieważ właśnie nie mają formalnej władzy, bo gdyby tak było, to by było o wiele prościej, nie trzeba by było stosować strategii nie wprost. Natomiast nie każdy jest uprzywilejowany do tego, żeby tworzyć swoją własną przyszłość. I to o tym też musimy, jakby o tym też jest to badanie, że no dobrze, to są jakieś strategie, ale generalnie trzeba nazwać ten cały system, gdzie rozkład władzy jest niesprawiedliwy, tak? Dlatego samo future making, czyli tworzenie przyszłości, może być, jest procesem upolitycznionym. I teraz wiemy to z tego, że jeżeli to się dzieje wśród symboli, które na przykład my tutaj w Polsce, jeżeli stajemy wobec symboli Bóg, honor, ojczyzna, jakby co jest jakby przeciwwagą dla tego silnego symbolu. I ostatecznie powinniśmy brać pod uwagę wzajemne oddziaływania nie tylko
tego, co się tworzy, ale to, co istnieje, czyli te wszystkie symbole to są tak zwane istniejące struktury. I oczywiście jakie są praktyczne zastosowania i to, ponieważ to jest ważne dla osób, to ja tutaj pokażę ten slajd, ale pytanie otwarte do wszystkich, bo polaryzacja, która tutaj jest i ten opór w formie protestów jakby jest bardzo potrzebny. Bez tego te osoby, które miały przyszłość w przyszłości, nie mogłyby funkcjonować. Natomiast jakby pytanie jest, jak to zrobić, żeby budowanie przyszłości było takie bardziej zrównoważone. To znaczy, żebyśmy jednak mieli to paliwo na budowanie przyszłości, bo jeżeli zainwestujemy tylko całą energię w opór, to wykonujemy agendę czy plan kogoś, kto jest przy władzy. Więc to są takie refleksje bez odpowiedzi, natomiast jest znakiem zapytania wokół polaryzacji. To coś, co dotyczy nie tylko Polski, ale niestety całego świata. No dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj widzę, że w podgrupach niektóre osoby poprzysypiały, nie żartuję. Jestem otwarta na wszelkiego rodzaju komentarze, pytania, ale interesuje mnie Wasze spojrzenie, ponieważ ja jestem takim świadkiem z dystansu, że tak powiem. Nie miałam okazji uczestniczenia w tych dużych protestach tutaj w Polsce. Jak Wy to widzicie? Dziękujemy Ci najpierw za wykład. Tak jak Liza, zapraszam do podzielenia się, czy zapytania, czy reflektowania, czy to, co ma na to ochotę, to zawsze ma charakter otwarty, to nie musi być koniecznie pytanie. Bada. Komentarzy. Ja się zajmuję socjologią.